Starożytne cywilizacje pozostawiły po sobie wiele artefaktów, które nadal nie zostały przez nas odkryte. Archeolodzy co jakiś czas natrafiają na różne niesamowite znaleziska. Czasem jednak udaje się to zrobić przypadkowym ludziom. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam niezwykłe odkrycia dokonane właśnie przez takie osoby. Zapraszam do oglądania. Znalezisko ze szwajcarskiego sadu wiśniowego. W 2015 roku odkryto 4166 monet wykonanych z brązu i srebra, które zostały zakopane około 1700 lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj w szwajcarskiej Argovii znajduje się sad wiśniowy. Monety ważą 15 kg. Lokalny rolnik odkrył je, gdy wypatrzył coś błyszczącego w krecim kopcu. Kilka miesięcy wcześniej w niedalekim miasteczku odkryto rzymskie osiedle. Rolnik pomyślał więc, że monety mogą być z nim związane i skontaktował się ze służbami archeologicznymi. Lokalne służby archeologiczne uznały skarb za największe znalezisko w historii Szwajcarii. Niektóre monety datowane są na 274 rok naszej ery i zostały wybite za panowania cesarza Aureliana. Inne zaś pochodzą z 294 roku naszej ery za panowania cesarza Maksymiana. Szwajcarski archeolog Georg Mater, który pracował przy wykopaliskach, powiedział, że to, co znaleźli w pierwszych 3 dniach, przekroczyło ich najśmielsze oczekiwania. Rzadka złota moneta z Galilei. W marcu 2016 roku Lori Rimon podczas górskiej wycieczki z przyjaciółmi w Galilei zobaczyła coś lśniącego. Była to moneta z wizerunkiem cesarza Augusta, która ma 2000 lat. Powstanie monety datuje się na 107 rok naszej ery po zniszczeniu przez Rzymian świątyni jerozolimskiej. Została wybita przez cesarza Trajana w serii upamiętniającej jego poprzedników. Cesarz August panował od 27 roku przed naszą erą do 14 roku naszej ery. Po śmierci został uznany za bóstwo. W zasadzie moneta pokazuje Augusta jako boskiego Augustusa. Moneta jest niezwykle rzadka. Na świecie istnieje tylko jedna tego samego rodzaju. Rimon z kibucu w północnym Izraelu przekazała ją Israel Antiquities Authority. Nikt nie wie, dlaczego moneta znalazła się we wschodniej Galilei. Była wtedy bardzo wartościowa, zbyt wartościowa do codziennego użytku. Używanie jej przypominałoby zapłacenie $100 banknotem za napój gazowany. Dlatego być może była to część większej kolekcji, ale żadna inna moneta nie została tam znaleziona. Wikińskie monety w Belfaście. W maju 2016 roku łowca skarbów Brian Morton odkrył 2 niezwykle rzadkie wikińskie srebrne monety niedaleko irlandzkiego Newcastle w County Down. Odkrycie srebrnych monet typu Hiberno-Manx było pierwszym tego typu odkryciem w Irlandii Północnej, nie licząc garstki innych monet znalezionych w innych miejscach na wyspie. Morton przeszukiwał pola swoim wykrywaczem metalu, ale powiedział, że nie szukał niczego szczególnego. Monety były w obiegu na wyspie Man, a być może również w Szkocji w XI wieku i zawierają 93% srebra. Być może znalazły się w tej okolicy z powodu najazdu wikingów na pobliski klasztor w miejscowości Magera w wyniku handlu lub strategicznego związania wyspy Man z południowo-wschodnim Ulster. Były kustosz muzeum w Ulster spekuluje, że zostały upuszczone przez kogoś, kto tamtędy przechodził. Według niego jest to bardziej prawdopodobne od teorii o celowym zakopaniu. Monety nie były w użytku w Irlandii przed najazdem wikingów. Srebro było głównym środkiem płatniczym. Monety wysłano do Muzeum Brytyjskiego na niezależną wycenę. Pieniądze z aukcji zostaną podzielone między Mortona i właściciela ziemi, na której monety zostały znalezione. Ogromny skarbiec z Hiszpanii. W kwietniu 2016 roku pracownicy budowy w andaluzyjskim miasteczku Tomares w prowincji Sevilla odkryli 19 amfor zawierających rzymskie monety wykonane z brązu. Amfora to rodzaj rzymskiego dzbanka.
Pracownicy odkryli skarb podczas kopania rowu w celu założenia instalacji elektrycznej w parku. Monety z amfor ważyły ponad 590 kg i pochodzą z III wieku naszej ery. Sam rozmiar znaleziska czyni go spektakularnym. Ana Navarro, dyrektorka Muzeum Archeologicznego w Sewilli, powiedziała, że każda z amfor ważyła tak dużo, że jedna osoba nie mogła jej przenieść. 10 dzbanków zostało rozbitych podczas kopania rowu. Wstępna hipoteza mówi, że monety miały być użyte jako zapłacenie podatków dla Imperium Rzymskiego. Wszystkie były w doskonałym stanie, ponieważ zostały świeżo wybite przed zakopaniem i nigdy nie były w obiegu. Zadbano o sprawdzenie, czy w okolicy nie czekają kolejne niespodzianki ukryte w ziemi przed wznowieniem prac. Skarb Saddle Ridge. W 2014 roku w Kalifornii para wyprowadzająca psa na swojej posesji zauważyła zardzewiałą puszkę wystającą ze zbocza wzgórza. Wykopali ją przy pomocy patyka i zanieśli do domu. Historia o puszce nie jest zbyt interesującą częścią tej historii. Dopiero fakt, że w puszce coś się znajdowało, wzbudza zainteresowanie. Wrócili z powrotem na wzgórze, gdzie znaleźli ich więcej. Co w nich było? Złote monety z lat 1847-1894, które wyceniono na $11 milionów. Pojedyncza moneta warta jest $15 000. Wartość innej została oszacowana na $1 milion z powodu jej rzadkości. Kolekcja zawiera złote monety $5, $10 i $20. Banknoty były zakazane w Kalifornii aż do lat 70. XIX wieku, co czyni niezwykle wartościową każdą monetę sprzed tego czasu. Ponadto większość monet jest w idealnym stanie. Osoba, która je zakopała, zrobiła to zaraz po ich wybiciu w mennicy. Don Kegin, numizmatyk, który zajął się sprzedażą monet, również je wycenił. Według niego większość z nich została wybita w mennicy w San Francisco. Niejasne jest natomiast, jak ktoś wszedł w ich posiadanie i kto je ukrył, chociaż teorii na ten temat jest bardzo dużo. Niektórzy powiązali monety z przestępcą dyliżansowym Czarnym Bartem, Jesse Jamesem i złodziejem z mennicy w San Francisco, jednakże żadna z nich nie układa się w całość. Monety z kosmosu. Zestaw monet został znaleziony podczas remontu domu w Egipcie. Przedstawiają głowę obcego i statek kosmiczny. Inna moneta przedstawia łysą głowę istoty pozaziemskiej z wielkimi oczami. Z tyłu jednej z nich napisano po łacinie Opportunus adest, co oznacza to tutaj w odpowiednim czasie. Jeżeli kosmici wykonali te monety, dlaczego mieliby rozmawiać ze starożytnymi Egipcjanami po łacinie? Dla innych ten zestaw starożytnych monet jest dowodem na to, że obcy odwiedzili Ziemię tysiące lat temu. Wiele stron internetowych wskazuje na tajemniczą Ziemię jako źródło obalenia historii o monetach z kosmosu. Nie ma dużo informacji o tych tajemniczych znaleziskach. Litery wokół głowy kosmity wydają się być zapisane alfabetem greckim. Inny, XVII-wieczny francuski żeton, używany do liczenia, ma niezwykłą kulistą jednostkę, która wygląda jak latający spodek. Niektórzy mówią, że pokazuje to biblijne koło Ezechiela, które uważają za biblijną historyjkę o spotkaniu z UFO. Strona UFO Sightings Daily twierdzi, że żeton jest dowodem na to, że obserwowanie UFO było tak powszechne w dawnej Francji, że pisano o tym nawet na monetach. Dla tych z Was, którzy są co do tego sceptyczni, dostępne jest inne wytłumaczenie. Niektóre monety mogą być przykładem hobo-nikel. W połowie XVIII wieku na przykład ludzie zaczęli zmieniać wizerunki na monetach wykonywanych z miękkich metali. Grawerzy amatorzy z USA wygrawerowali na przykład kobietę siedzącą na toalecie. Najbardziej popularną monetą była wtedy miedziana moneta Buffalo. Ludzie używali jej najczęściej do kreatywnych grawerów. Najczęściej byli włóczęgami mającymi zbyt dużo wolnego czasu podczas podróży pociągami.
Nie zapomnijcie podzielić się tym odcinkiem ze znajomymi i napisać w komentarzu, co sądzicie o tych monetach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo.